Tę wystawę pokazuje Instytut Pamięci Narodowej z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Niezwykłe świadectwo tamtego czasu, niezwykle przejmujące rzeźby. Fragment naszej pamięci o naszych dziejach zapisanych w tym rzeźbie. Instytutowi Pamięci Narodowej zależy na tym, aby historię opowiadać w sposób atrakcyjny, w sposób trafiający, szczególnie do młodego pokolenia. W tych rzeźbach wiele jest emocji. Rzeźby przedstawiają życie, co się działo w Treblince. One przedstawiają i tych pracowników, i tych, którzy szli na śmierć, jak wyglądało. Co oni musieli zdejmować buty, zdejmowali kobietom włosy, wyciągano z martwych z wagonów. Także to wszystko, co się działo w tym obozie, zostało przedstawione w rzeźbach. No i znaleziono nam i mnie, i jej, tej mojej drugiej koleżance, to jest taka daleka krewna, miejsca na Kole. To była dzielnica kolejarzy, proletariat. Ja byłam na ulicy Obozowej 81 u rodziny Majewskich. To była rodzina, on był tramwajarzem. Oprócz tego miał taką olejarnię, gdzie nielegalnie toczył oliwę. I mieli małego synka, który miał 3 lata i potrzebowali kogoś do pomocy, bo we dwójkę chodzili do pracy, a dzieckiem trzeba było się zająć. Także mnie przyjęli do siebie. I to była rodzina skromna, ale bardzo serdeczna. Nawzajem żeśmy się bardzo pokochali. Naprawdę płaciło się za mnie minimalnie. Jestem pewna, że gdyby się gotówka skończyła, to ja bym tam dalej została, bo ja tam się czułam jak u najbliższej rodziny. Pani Majewska była osobą bardzo odważną, a on był lewicowym był, ale był tchórzem. Strasznie się bał. On się ciągle bał, że może być jakiś donos. Ja co prawda miałam dobre papiery, mówiłam dobrze po polsku. Wyglądałam, nie powiedziałabym, że na ryjkę 100%, bo byłam ciemną szatynką, miałam brązowe oczy, ale mówiłam dobrze po polsku i sąsiedzi mnie zaakceptowali. Znaczy nazywało się, że moja mama jest przyjaciółką pani Majewskiej, jest ciężko chora w szpitalu. Ojciec zginął na wojnie, tak jak naprawdę było, a że pani Majewskiej jest ciężko sobie radzić z tym 3-letnim dzieckiem, to ona przygarnęła mnie do siebie i to wszystko, sąsiedzi to połknęli, wszystko było w porządku. Ja tam u nich byłam. Ale przez nasze mieszkanie przewijało się cały szereg żydowskich dzieci. Mieszkanie składało się z jednego pokoju. Jak wchodził sąsiad, to trzeba było to dziecko schować do szafy albo gdzieś. Co się okazało? Ja znowuż mnie nie opowiadano tego, bo jednak miałam wtedy 13 lat. Ja tylko później się zorientowałam, na czym to polegało. W getcie były telefony. W getcie do ostatniej chwili były telefony. Można było z getta można było dzwonić na ryską stronę, za ryskiej strony do getta. Pani Majewska miała kontakt. Możliwe, że ona nie działała samodzielnie. Możliwe, że to była jakaś, może Żegota, może jakaś inna organizacja, nie wiem jaka. W każdym razie ona nie opowiadała w ogóle. Ona po prostu, jej zadaniem było szukanie rodzin, które byłyby gotowe wziąć żydowskie dziecko do siebie.
I ona rzeczywiście znajdowała. Byli ludzie, którzy byli gotowi wziąć za duże pieniądze i chować te dzieci. Byli tacy, którzy nie prosili dużo, ale chcieli, żeby te dzieci wyglądały aryjsko, żeby dobrze mówiły po polsku. Także za każdym razem było jakieś inne miejsce z jakimiś innymi warunkami. I w ten sposób, jak ona znajdowała, to później nie wiem w jaki sposób, prawdopodobnie w śmiecie wsadzali do tych kubów ze śmieciami, które wynosili z getta, wsadzali te dzieci. I te dzieci przychodziły do nas i na ogół 1, albo 2, albo 3 noce czasem spędzały u nas, a potem ona je zawoziła na te miejsca, które dla nich znalazła. Mama nie chwaliła się swoimi dokonaniami w czasie okupacji, ponieważ podejrzewam, że trauma po stracie męża i te przeżycia jakoś nie pozwalały jej wracać do tamtych czasów. I nie rozmawialiśmy w ogóle o czasach okupacyjnych. Właściwie taki pierwsze rozmowy jakieś o okupacji to były w momencie, kiedy odnalazła się Krysia, czyli Ada Willerberg, która przeżyła na szczęście okupację, wróciła z robót w Niemczech, tych przymusowych, i nawiązała kontakt z mamą. I dopiero wtedy dowiedziałem się o działalności mojej mamy w czasie okupacji, bo okazało się, że nasz dom na Kole, ten jednoosobowy pokój, znaczy jednopokojowy dom, był jak gdyby punktem przerzutowym z getta, bo nie tylko Krysia się przewinęła przez nasze mieszkanie, ale wiele dzieci żydowskich, które z getta zostały przerzucane na stronę aryjską, i nasz dom był jednym z wielu domów polskich, które tym dzieciom umożliwiały dalsze życie. Podejrzewam, że te pobyty różnych osób, które przewinęły się przez nasze mieszkanie, były dosyć krótkie, bo Krysia była przez długi czas jako nasza krewna gdzieś tam z prowincji, natomiast pozostałe osoby to były dzień, 2, 3, może góra i znikały, bo z tego, co Krysia mi opowiadała, Marysia Jarząbek, o rok starsza ode mnie, niestety świętej pamięci, bo umarła, ale po wojnie już grubo, już miała syna i tak dalej. To znaczy przez nią była wpadka w naszym mieszkaniu, bo na podwórku z dziećmi bawiła się w getto. To znaczy byli Niemcy, byli Żydzi i tak dalej. Po rozmowach z Krysią, bo z Krysią rozmawiam na tematy właśnie okupacyjne dosyć często, to ona mówi tak: słuchaj, Danek, twoja mama przyznała mi się już po wojnie, właściwie nie po wojnie, przyznała się, że jest antysemitką, ale nie potrafi przejść obojętnie obok ludzi, którzy są Żydami i są w niebezpieczeństwie. To mniej więcej taki był skrót myślowy. A to już mama mówiła, że tata bał się. Bał się o rodzinę, że może grozić tym, co mogło grozić w tym czasie za przechowywanie Żydów. I myślę sobie, że o wiele trzeba mieć bardzo dużo odwagi, żeby nawet nie lubiąc Żydów, przechowywać ich w tym czasie
w domu i wiedząc o tym, co za to grozi. Bo było wiele przypadków przechowywania Żydów w Polsce, ale było też sporo przypadków takich, że to nie było zupełnie bezinteresowne. To znaczy ludzie owszem przechowywali Żydów, ale za precjoza, za jakieś dobra materialne, które ci mieli ze sobą, które zdążyli zabrać przed ucieczką, czy i tak dalej. U nas tego nie było, bo fundusze, to już się dowiedziałem po wojnie naturalnie, częściowo były pokrywane przez ŻOB, czyli Żydowska Organizacja Bojowa, i po polskiej stronie Żegota, czyli te organizacje polskie, które pomagały Żydom w czasie okupacji. I mama nie brała żadnych pieniędzy za to, że byliśmy jak gdyby tym punktem przerzutowym. Uważam, że w tamtych latach narażenie się nie na więzienie, tylko na śmierć, to było olbrzymie bohaterstwo. I szczerze mówiąc, to jestem dumny ze swojej matki. No bo gdyby było inaczej, to byśmy nie rozmawiali na te tematy dzisiaj. Bo nie ma co się oszukiwać. Ale nalot na nasze mieszkanie nie był spowodowany tym, że Niemiec usłyszał tą właśnie nieszczęsną Marysię, która bawiła się w getto na podwórku. Tylko sąsiad usłyszał. Bo to są ludzie. Jedni są tacy, drudzy są tacy, tak jak do tej pory. I te opinie o tym antysemityzmie wchłoniętym z mlekiem matki, to jest przegięcie jak gdyby w drugą stronę. To znaczy wrzucanie wszystkich Polaków do jednego worka. A w każdej społeczności są ludzie przyzwoici i kanalie. Ale tego nie można uogólniać. I trudno traktować wszystkich Polaków jako aniołów, ale i nie można ich traktować jako łobuzów i bandytów. Taka jest moja opinia.